Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w Kotorze 2. Gramy dalej w tą przeconą gierkę. Mamy kolejne śmiercionośne lajgreki, ale one nie stanowią dla nas przecież żadnego problemu. Pozbądźmy się ich jak najszybciej, jest to sobie 200-250 doświadczenia na naszej tutaj kochanej postaci. W Mandalorze, ja bym cię prosił o jednak troszeczkę potężniejsze ataki. Ja świetnie sobie radzisz. 401 doświadczenia, patrzcie jak dużo. Dajesz tam kurczę na pindziala kurczę każdego jak leci. Pomóżmy jej, tu widzę mamy trochę pomieszczeń do zbadania, więc będzie ciekawie. Mandalorze. Krejo, ja bym cię prosił o wyleczenie wszystkich, zatem. No, łącznie z sobą przede wszystkim. Idź. Bandem z dwoma się tłucze. Dobra. Podwójne w takim razie leczenie. Mandalor. Czyli podaczy troszeczkę kreje i samych siebie. Mandalor, może weź podejdź człowieku. Kreja. Podwójne leczenie zatem. Ale zatrzymałem w jakimś momencie. O, Mandalor w końcu go zabił. Jeśli duży pakiet, to użyj go. No i 100. Ile trzeba, fajnie. Może ja nie rozumiem, czemu oni tak i w ataku używają. Dobra, te już były troszeczkę trudniejsze niż standardowe lajgreki. Podwójne leczenie. I teraz tak, zacznijmy może od tego miejsca. Użyjmy oczywiście miecza świetnego, żeby się przebić. Interesujące. Zaawansowany pakiet naprawczy to jest słabo. Zaawansowany pakiet medyczny i troszeczkę kredytu, to może być. Aha, czyli te pomieszczenia się łączą. Zresztą zobaczmy to w ogóle ten terminal, o co chodzi. Mam nadzieję, że nie zginiemy tutaj. Ja na wszelki wypadek zapiszę jednak, gdyby to się okazała jakaś pułapka. Bo takie rzeczy także tutaj są w tej grze. Dobra, nawet terminal, wymagane części. Jest został uruchomiony. Dostęp do logu roboczego. Dostęp do systemu poleceń. Czyli nieudane. Do lokalnego systemu nadzoru nieudane. Dobra, 20 sekund. I wypędzilamy stąd. O, tu wszystko zaraz wybuchnie. Przy okazji otworzymy te... Gdzie ty leziesz? Otwórz te drzwi. No właśnie, wszystko wybucha. Dostali chain lightningiem jakby. Teraz zobaczymy. Uruchomiono implant regeneracji. What is it?
No, Kreja to troszeczkę poleczy w takim razie. Ma dużo mocy, więc... Można zlecieć, nie? Tam no, co 4 się... Dobra. Tu tutaj kogoś mamy. Myślałem, że coś biegnie. Your Cześć. arrival is fortunate. I was just running out of food supplies and wondering what Lagrek meat would taste like. Kim jesteś? I am an historian and scientist working for the Republic and a self-styled disciple of knowledge. If I may ask, what brings you to these ruins? Wyglądasz mi znajomo. I imagine in your travels of the galaxy you've seen many people. Faces tend to blur together after a time. What else would you like to know? Czy wiesz, co się przytrafiło Jedi? No. It is something of a mystery why they would exile themselves as they have. It is not the way of the Jedi to vanish in such a way, especially when the Republic is in need of them. I fear that there is something else at work. Something that we cannot see. Then again, perhaps the Jedi are hiding simply because so many people hate them these days. Nie wiem, że ludzie nienawidzą Jedi. It is difficult sometimes for the Jedi to see such things, since much of it is rooted in human nature, and the Jedi are often removed from events of daily life, insulated. But the reason the Jedi Civil War was named such was because few in the galaxy can recognize the difference between the Sith and the Jedi. To them, they are both Jedi, with different philosophies. Andrzej nie gra się przez wieki, pragną pokoju, często przez poświęcenie. Not always. Jedi often fall. They cause much harm on Onderon, for example, in the name of peace and protection. Uleg Keldroma and Exar Kun, the two Dark Lords during the Sith War many decades ago, were once Jedi Knights, as were Revan and Malak. It is perhaps more amazing that some still trust Jedi after many have fallen and endangered the galaxy. It is also proof that a single Force wielder can change the face of the galaxy. And that is a frightening thing indeed. No, to trochę prawda. Nienawidzisz Jedi? Hate? No. I do not hate them. They only raise questions without answers. Jedi are not supposed to be like the rest of us. They are supposed to see a higher purpose in all things. And they are supposed to train students responsibly and well, so mistakes of the past are not repeated. Yet all I saw was ignorance and arrogance, and what those seeds created in the Republic. It is difficult to follow the Jedi Code when so few others have. But you know this. Co masz na Many myśli? Jedi defy the Order during the Mandalorian Wars, and it paved the way for the Jedi Civil War. Kiedyś byłem Jedi, muszę się pogodzić z tą odpowiedzią. There is no blame. All must accept. But, at its core, one must wonder if it was the failure of the Jedi teachings or the teachers themselves. Many of the Jedi Council trained Exar Kun, Ulik, Revan, and Malak. How could they not see the danger they posed? And if they could not, perhaps there was some essential part of their teachings that was flawed. Something beyond the Jedi Code that they were missing. Raven i Mary przeszli to samo szkolenie co ja. I am not certain you understand what happened with Revan. Do you wish me to explain? Kontynuuj. Revan was captured in the middle of the Jedi Civil War, due in no small part to his apprentice Malak, who turned on him. Revan was brought before the Jedi Council and put on trial. You must understand that the situation was desperate, and the Jedi needed to know how Revan had amassed the forces arrayed against them. As I understand it, they were able to convince Revan to have a change of heart. Revan helped the Republic defeat Malak. Perhaps in his conversation with the Jedi Masters, they were able to convince him of the rightness of their actions. Czy wiesz, kto uczył Raven? Revan had many masters. Zar, Dorak, Master K before K left for the wars. Towards the end of his training, he sought out many to learn techniques. It is said that he returned to his first master at the end of his training in order to learn how he might best leave the Order. Pochodźmy What się else innym. would you like to know? Czemu pracujesz dla Republiki? I'm trying to save the Republic. Dantooine and the Jedi Order are instrumental to that effort. Despite the troubles of the Jedi Civil War, there are those among the Republic who still favor the Jedi and wish them to return.
And there are admirals within the fleet who recognize that the Jedi must be found if the Republic is to hold together. Yet as long as Onderon remains within the Republic and the efforts on Telos succeed, that is all that matters. Czemu Telos i Onderon? The Republic is fragile right now. Telos is important because its success will determine whether or not the other dead worlds receive the same reconstruction efforts. If Telos is rebuilt and made habitable again, it will affect a string of worlds along the rim. A Onderon? Onderon, strangely enough, was unaffected by the Jedi Civil War. It's almost as if Revan didn't want to attack it. Its resources and position on the rim make it a vital supply line and guard post against outer rim attacks. Also, it's the only world in the Republic still capable of seeding ecosystems into other dead worlds. Onderon's wildlife is some of the most aggressive in the known galaxy. Merely placing some of those beasts on target worlds will guarantee their habitation for years to come. A dlaczego Dantooine jest takie ważne? Dantooine was one of the few Republic worlds on the Outer Rim. It is why the Republic is attempting to get the settlement up and running. Dantooine is within reach of several other Rim worlds, and the Republic will need it as a resupply post if they are to keep a presence on the Rim. Dobra, to tyle. Before you go, I had a question for you. You came to Dantooine in search of Jedi. Why? By zyskać kilka odpowiedzi. What answers do you seek? It has been my experience that Jedi rarely answer such questions, or instead indulge in half-truths. Muszę wiedzieć, dlaczego zesłali mnie na wygnanie. Exiled you. It is strange they would sentence you and not speak honestly of your crime. Utrzymali, że to dlatego, iż udałem się na wojny mandaloriańskie. Coś się wyłoniło i zmieniło mój umysł. It is not the Jedi way to lie. Well, no, that is not true. There are times when truth is concealed if they think a greater good can be achieved. But when such things are done, it is always done with the intention that the person they withheld truth from cannot be trusted with that knowledge, that it will bring harm upon themselves and others. Wydaje mnie z jakiegoś innego powodu niż wojna mandaloriańska i myślę, że miało to coś wspólnego z moją utratą połączenia z mocą. Perhaps there was some greater danger in you knowing the reason than in the reason itself. Strange. Mysterious are the ways of the Jedi. Sometimes they see things the rest of us do not. Other times, such sight brings arrogance and a fall. I will return to Kunda now and await the next transport. You may find me there if you have more questions. Jasne. Dowiedziałem się kilku interesujących rzeczy, to muszę przyznać. Pośród widocznych śladów walki na podłodze spoczywa ciała 3 martwych najemników. Ślady na zwłokach najemników wskazują, że wszyscy zostali zabici mieczem świetlnym. No proszę. Interesujące, czy ktoś tu był? Cyfronowe rozkazy Aspula. Cyfronoza zawiera rozkazy Aspula, szefa najemników na Dantooine. Waruk włóczył się po enklawie sam. Weźmiesz pełną drużynę i schwytacie Jedi żywcem. Przywróćcie go do naszej dziupli w jaskiniach Kinratów, gdzie poczekamy na transport na Nar Shaddaa. Dostaniemy za niego osobitą nagrodę. No to już wiemy, gdzie jest Waruk. Przeklęci łowcy. Coś tu jeszcze jest do wzięcia? Fajna sala, to muszę przyznać. I mają fajny żrandol. Oczywiście my, zanim pójdziemy gdziekolwiek dalej, zbadamy sobie całe te podziemia. I zabijemy resztę lajgreków. Doświadczenie przede wszystkim, moi drodzy. Ciu. No ja się teleportował. Ten był za 275 tylko, bo on był zwykłym lajgrekiem. Pięknie. Zacznę w ogóle mapę. Tu mam jakieś warsztaty mam jeszcze. Tutaj oczywiście wejdziemy. Chcę obadać cały ten poziom.
Tam już kolejny biegnie. Mandalor to... Boże, czemu ty nie walczysz? 68 mu zadał, ładnie. Ja mam tutaj jakieś pomieszczenie. Tu mamy minę, którą oczywiście sobie zabierzemy. Zablokowane drzwi, no to otwórz je. Warto czasem mieć miecz świetny. Dobra, zostawcie go. Zacznę coś tutaj po drugiej stronie. O Boże. I will silence this one. Odparł, interesujące. Jeszcze jeden. No śmiertelność za niego będzie 400 wtedy. Że Kreja. To się przyda jakieś skryty, żeby oni używali cały czas tych potężniejszych ataków. Dobra, szybkie leczenie i zobaczmy tutaj co jest. Jest tu w ogóle jakieś pomieszczenie inne. Droidy. Terminal. Lokalizacja nadzoru. Pole menu. Dostępu. Widok tymczasowego logu roboczego. Możecie sobie poczytać. Główny log roboczy. Dostęp do centralnego. Poczyn nieudane. Pytanie, czy ja coś z wami mogę zrobić. Aktywuj droida. Uruchom program. Spotkaj i powitaj. Zrobione. To są droidy protokolarne. Jest jakiś uszkodzony? Taka szafka jest. Właśnie dlatego warto mieć duży poziom w zabezpieczeniach. Kolejne fanty. No co? Przeciążamy. 4 razy dałem 10 sekund. Tam coś się rozwaliło. O, 2 przeżyły. Dobra, aktywujemy. Czyli trochę doświadczenia. Zresztą czy to coś da. Bo tam widziałem, że dostałem jakieś tam rzeczy od nich. Dobra, Mandalorowi damy trochę więcej inteligencji. Miałem dodatkowy punkcik. Atuty, Mandalorze, dla ciebie... Precyzyjny strzał na drugi poziom, akceptacja. Kreja. Zalecana jest mądrość. Damy ci w inteligencję. Jest 4 punkty, trochę malutko. Mocy, moja droga. Co jest ci zalecane? Odwaga rycerza. Ja bym poprosił od ciebie. Tu. Pole zastoju. To mi się bardziej przyda. Znaczy, jeżeli będziemy walczyć. Top. Te robociki są śmieszne. I co my mamy teraz z tej strony? Tu nie ma nic. Kolejne lajgreki. Ten odcinek będzie taki po części nudny. Dużo tam
gadałem z tym historykiem. A poza tym, jak widzicie, cały czas tutaj chodzę, szukam, sprawdzam jedno miejsce. Najpierw kolejny lejgryk padł. No jest zwłoki, najpierw usuńmy tą minę. Zacznę tego truposza. Znaleźć testament zbieracza. Według dokumentu cały jego majątek ma być przekazany innemu zbieraczowi, którego ciało wcześniej znalazłeś. Darrala jest zainteresowana zwalczeniem jej ciał zbieraczy i dokumentów, jakie przy nich mogą znaleźć. Możesz tak zmienić testament, że cały majątek zwieracza zostanie przekazany tobie. A zmienimy. Tekst jest niewyraźny, a ekran cyfronotyzu uszkodzony. Jednak zdaje się dowiedzieć, że cyfronotyz jest testamentem jednego ze zbieraczy. Zawarte w nim wytyczne wskazuje na to, że w razie jego śmierci majątek powinien przejść w posiadanie innego zbieracza, który towarzyszy mu w wyprawie do podziemi. Udało ci się zmodyfikować testament, teraz dane wskazują na to, że majątek zbieraczy powinien przejść w twoje posiadanie. Trochę chamsko, ale co mi tam. O, Lajgryk, nawet go nie widziałem. To jest ten mocniejszy. Let us end this. No ślicznie. Teraz jakieś tam lekkie leczenie. I zacznę, co było za tymi drzwiami. I mam level up. Mam 6 punktów. No ok, ile sobie zostawiamy. Walka wręcz na poziomie 5. Co jest mi w ogóle zalecane? Uwarunkowanie. Co mi daje uwarunkowanie? Rzutów obronnych. To może być niezłe, ale ja na razie sobie wezmę może lepszy atak. Moc. Oh yeah! Mistrzowskie leczenie. Tak ja to poproszę. Masz najlepsze możliwe leczenie. Tu nic nie było. Szkoda. Liczyłem na jakieś fajniejsze fanty. Jesteśmy. No prawie pod koniec. Dobra, moi drodzy. W tym miejscu podziękuję wam za uwagę. Trzymajcie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, cześć, pa.